Nie ma to jak butelka szklanki. Nie ma to jak butelka wody z kranu i zapach Dragon Ball Hakai o poranku. Prawda, Piccolo? Czy raczej powinienem do ciebie mówić Little P? Piccolo też jest obecny w tej historii. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę dowiemy się na temat tego, co tam się dzieje na tej pustyni przeznaczenia, chociaż nie jest to wątek, od którego zaczniemy rozdział 46 Dragon Ball Hakai. Dziękuję Piotrkowi, który podesłał mi ten rozdział. Tak się składa, że historia praktycznie jest kontynuowana regularnie, natomiast rozdziały nie pojawiają się od jakiegoś czasu na stronie internetowej Dragon Ball Hakai. Zerknąłem sobie na Patreona autora i tamte rozdziały są do wykupienia, czyli ten 44, 45 i teraz 46, więc wygląda na to, że autor od jakiegoś czasu po prostu nie wrzuca tych nowych rozdziałów na stronę, ale Piotrek załatwił to, także zresztą tak jak ostatnie rozdziały. Także Piotrek, bardzo Ci dziękuję. Dzięki Tobie będziemy mogli sobie to przeczytać. 72 strony, więc myślę, że tradycyjnie sobie te duże rozdziały podzielimy na dwie części. Rozdziały mangi Dragon Ball Super, one miały po 40 stron, a tutaj 36 sobie zrobimy jedną część, potem 36 drugą. Oczywiście wrzucę to Wam w krótkim odstępie czasu. Także tak się składa, że ostatni rozdział zakończyliśmy sytuacją, w której Gohan małego Hikari, teraz ja sobie w ogóle przypominam na bieżąco te imiona, małego Hikari, czyli tego małego Ikarusa gonił, no i dogonił go na szczyt wieży, takiej górskiej wieży, czyli to nadal jest góra, tylko że wygląda jak wieża, na szczycie której siedział Grubson. Nie, to nie był Grubson, to był Saruna, jak się okazuje po tytule tego rozdziału. Saruna the Mischievous. Mischievous. W zasadzie są dwa chyba akcenty, jeśli chodzi o to słowo. Mischievous, nie wiem w sumie, który jest który, ale generalnie Saruna to jest na pewno nawiązanie do słowa japońskiego saru, czyli małpa. Saruna, czyli Małpana. Jest postacią, którą Gohan ostatnio zobaczył, która Gohana tutaj traktuje bardzo surowo, bo nazywa go jakimś oszustem. Mischievous w ogóle to jest takie słowo, które oznacza psotny, kłopotliwy, figlarny można byłoby nawet powiedzieć, więc na takiego przeciwnika, czy będzie to przeciwnik, czy może to będzie jakiś mistrz, który będzie dodatkowo uczył Gohana, natrafił właśnie Gohan. Zobaczmy, jak to się potoczy. Dioran. Chwila, moment. Przecież my znamy imię tego człowieka. Przecież tytuł tego rozdziału to było, tamtego rozdziału to był Dioran the Sentinel. Teraz mi się przypomniało i myśmy poznali tego gościa. To dlaczego tutaj tytuł to jest Saruna the Mischievous? Czyli być może poznamy jeszcze jedną postać, którą może poznasz ty, Piccolo. Liczę na ciebie, Piccolo. Gambare, Piccolo-san. Gambare. Ja, Dioran Sentinel. Sentinel to oznaczało strażnik. Przepraszam, nie chcę aktualizacji Winampa. Ten Winamp, którego mam, mi doskonale pasuje. What? Zabijecie? Znaczy, Gohan, ty mnie zabijesz? Tak, zabijecie. Chwila, tutaj chyba będzie podwójny kadr. Ej, poczeka pan minutkę. Gohan, wow. Mam nadzieję, że to jest perspektywa, że to światło leci w naszą stronę, bo jeśli się okazuje, że ten Dioran pół świata zniszczył, to nie wróży dobrze Gohanowi, zwłaszcza, że Gohan jest po kilku dniach biegania za tym Hikarim. Być może Hikari i Dioran to jest jakaś rodzina, albo na przykład to jest jego zwierzątko. I on myśli, że Gohan jego zwierzątko próbował upolować. Tak by to wychodziło. Tak bym stawiał, że tak to może wyglądać. Gohan tutaj widzę, że z Dioranem nie ma chyba też większych szans, bo nawet chociaż uniknął tego ciosu, uniknął tego ataku, ale biorąc pod uwagę jego stan, nie wróży mu dobrze. Myślę, że oni się najpierw będą musieli dogadać. To było naprawdę niebezpieczne. Jeśli trafiłby mnie, zmieniłby mnie w proch. Kim jest ten gość? Gohan na szczęście uniknął tego ataku. Hikari odlatuje od Diorana. Ten nagle zasypia. W ogóle to jest wielkie drzewo chyba. Czyli to nie była góra, już nie pamiętałem aż tak dokładnie. W ogóle zobaczcie, że jego ciało jest otoczone jakąś delikatną aurą. Tak jakby ciepło się wydostawało z jego ciała. Być może tutaj zaraz Dioran zaskoczy nas czymś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Wokół Diorana widzimy, że budzi się jakiś wiatr i chłop oznajmia: przeklęty intruz. Umrzesz. Czy w takim razie Yamoshi, który tutaj jest odpowiedzialny za trening Gohana, nie wspomniał innym mieszkańcom tego miejsca, że będzie ktoś jeszcze? No mamy tutaj kadr, który sugeruje nam, że Dioran wykonuje jakiś atak obszarowy, jak na Mistrzostwach Świata w Dokanie. Nie jestem w stanie wyczuć ki tego gościa, ponieważ na pewno jest Bogiem, ale doskonale czuję, że jest ekstremalnie silny. Nie ma innej opcji, muszę dać z siebie wszystko. Czy Gohan w tej historii miał bestię?
Tak chyba, bo to się dzieje po Super Hero. Pamiętam, że mieliśmy domek Piccolo pokazany, ten, który widzieliśmy w Super Hero. Więc myślę, że tutaj Gohan ma bestię. I czy właśnie zobaczymy to teraz? To byłoby ciekawe, gdyby Gohan od razu odpalił bestię. Chociaż jest w formie... Czy on jest w formie Ultimate? No jest w formie Ultimate, nie? Te jego włosy sugerują... Jeśli bierzemy pod uwagę ten nowy model Gohana, to tutaj są włosy już po transformacji w Ultimate. Aha. Czyli powiedzmy, że dopiero teraz złączył Ultimate. Okej. Jestem trochę zawiedzionym, chociaż może zobaczymy bestię później. Gdybyśmy zobaczyli od razu najsilniejszą formę Gohana, to być może byłby to za duży skok. A tutaj widzimy Gohana, który jest otoczony piorunami. No i być może teraz ta walka będzie wyglądać nieco lepiej. Okej, umówmy się, że teraz Gohan jest w formie Ultimate. Piccolo, jesteś dumny? Piccolo! Ja myślę, że tutaj teraz będzie przerwa. Że ten moment, w którym oni się zderzają, że to będzie przerwa i przeskoczymy do innego wątku. Ja już wiem, jak on rysuje tę mangę. Jest mi trochę głupio. Przyznam się, jest mi trochę głupio. Gohan i Dioran zderzają się dyńkami, mimo wszystko Dioran wygląda na to, że ma przewagę w tej walce. No pamiętajmy cały czas, że Gohan jest po kilku dniach latania za Hikarim, bez jedzenia, bez srania, bez przebierania się, bez mycia zębów, bez spania, bez niczego. Więc fakt, że gość przyjmuje tutaj atak i wypluwa krew, no ja bym tutaj nie nazwał tego żadnym zaskoczeniem. Gohan jest wciśnięty w skałę, ląduje, twarde lądowanie. Co jest z tym gościem? Zderzając się z nim, czułem, jakbym uderzył niepenetrowalną dziurę. Górę! Gdy ja właśnie w coś drapię, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Muszę reagować. Masenko! Wykrzykuje Gohan, puszczając swoją popisową technikę. Swoją drogą, czy widzieliście kiedyś Piccolo puszczającego Masenko? Utarło się przeświadczenie, że Masenko to jest technika Gohana, w zasadzie technika Piccolo, którą ten nauczył Gohana. Ja w życiu nie widziałem, żeby Piccolo użył Masenko. Dysia się wściekła i wygląda na to, że opracowuje swoją własną technikę zrobienia dziury w szafie poprzez wydrapanie jej, ale to nieważne. Nie sądzę, żeby to Masenko zrobiło wrażenie jakiekolwiek na Dioran. On nawet nie trafia. No to w ogóle ma być. Dioran po prostu sobie to mija. Gohan myśli sobie, a niech to cholera! Dioran jest tak prędki, że aż po prostu trafia w miejsce na skale, na którym stał Gohan. Skała jest zniszczona. Mimo wszystko nasz Saiyanin jest w stanie uniknąć tego w ostatnim momencie i chyba ucieka przed Dioranem, czy leci w jego stronę. Nie mam pojęcia, czy on leci w jego stronę, czy próbuje go zaatakować, czy uciec. Co tam się kurwa dzieje? Jaki plan ma tutaj Gohan? Czy on atakuje? Czy jest ofensywny, czy defensywny, jak to mówił Adam Nawałka? Zaraz się przekonamy. Oj nie! Gohan chyba leci w stronę... Nie, czekajcie. Nie, to jest chyba pocisk, który... Znaczy Dioran wystrzeliwuje pocisk, który trafia Gohana. No i Gohan po raz kolejny jest wyrzucony, nieprzytomny prawie, że półprzytomny, trafia w las i ląduje na gałąź, ale się jej łapie, ale i tak spada. Ale plot twisty. Myślałem, że się jednak jak spadochroniarz dosłownie. On ma taką pelerynę, że mógłby się zawiesić za tę pelerynę na gałęzi. A niech to moc tego gościa jest niesamowita. Poddaj się, chłopcze. Czemu nie próbujecie porozmawiać? Możecie sobie wyjaśnić to, kim jesteście? Nie dasz rady dorównać mocy strażnika. Elitarnego boga, mówi Dioran, który jest zwykłą małpą. Gorylem dosłownie. Zobaczcie, że oni wszyscy mają takie naramienniki. Chociaż to jest też chyba taki element, który widzieliśmy. Nie no, Majin Buu takie miał chyba, nie? Kto jeszcze takie miał? Czy bogowie takie mieli? Te naramienniki to są tak typowe naramienniki dla Dragon Balla. Czy to można nazwać naramiennikiem? Bransolety na przedramię. Nie obchodzi mnie to, czy jesteś bogiem, czy nie. Nie poddam się, mówi Gohan, który wstaje na kolana, ale nagle czuje, jak go łupie w krzyżu. O kurwa. Mój dysk! Wypadł mu dysk. Nie no, przecież tak jak mówię, on 5 dni nie jadł, nie spał ani nic. Beerus też nie ma takich? Kurde, no teraz przecież ja mam Beerusa tutaj. Nie, Beerus ma złote. Mogę zobaczyć na figurkę Beerusa. To jest też przydatne, że mogę zobaczyć na figurkę Beerusa i przypomnieć sobie, czy on ma taki, czy jest taki ubrany. Ale Majin Buu taki miał, no nie? No, Majin Buu taki miał. To ciekawe. W zasadzie Majin Buu w tej historii to jest pierwotna bestia, nie? Więc być może jest to jakkolwiek powiązane z pierwotnymi bestiami. No nie? W Dragon Ballu Hakai duży był nacisk na to, że Majin Buu, Janemba i tak dalej, te wszystkie, mam było 5 chyba pierwotnych bestii, które tworzyło Zarata. No i ten design może nie jest tutaj przypadkowy. Tak czy siak Gohan spogląda na Diorana, który unosi się przed jego twarzą, no i chwilę...
O, wow! Już myślałem, że go przedziurawił, ale on tylko trafił tę pelerynę, którą Gohan w ostatnim momencie zrzucił. Niczym Piccolo. Tego się nauczyło jeszcze od swojego mistrza. Nie tylko Masenko, ale jeszcze flexowania z rzucaniem peleryny. Być może teraz Gohan stanie się silniejszy, być może ta peleryna była też jakimś obciążeniem dodatkowym, chociaż Gohan, myślę, że w ogóle nasi bohaterowie są już na takim poziomie, że te dodatkowe kilkadziesiąt kilo czy kilkaset kilo nie powinno robić na nich żadnego wrażenia. Ta peleryna musiałaby dosłownie ważyć kilkaset tysięcy ton, żeby jeszcze jakkolwiek mogła na nich działać, ale wtedy pewnie nie wyglądałoby to tak, że on ją przebija jak zwykłe płótno, no nie? Wiatr by przecież nawet nie mógł pofalować tym płótnem, więc tutaj wygląda na to, że Gohan po prostu miał zwykłą pelerynę. Taktyka, której Piccolo używał, zadziałała. Naprawdę, on zrzucił pelerynę po to... Och, kurde, jak to ma niby działać? Czyli on w momencie, w którym cios nadchodzi, to on robi... Zrzuca pelerynę z siebie i ucieka? No kto by tego nie zauważył? Aż, kurwa, słoneczko wyszli. O! O! Wow! Słoneczko, ja dziękuję, że wychodzisz, ale proszę, póki nagrywam, to schowaj się za chmurkę, ok? Dobrze, wszystko już jest dobrze widoczne. To jest ciekawa taktyka z tym rzuceniem peleryny. Kiedyś tak będę miał jakąś solówę za garażami, też tak zrobię. Gość będzie mnie próbował uderzyć, a ja szybko koszulka i on trafia w koszulkę i mówi: kurwa, gdzie on jest? Gdzie on jest? A ja już spierdalam do domu. No jak widać, za dużo to nie dało. To był tylko trik. Dioran rzuca tę pelerynę. Czy on rzuca peleryną Gohana w Gohana? Czekajcie. On rzucił peleryną Gohana w Gohana i ona jest na tyle silna, twarda, że on jeszcze przyjmuje obrażenia. To tutaj widzę pewną niekonsekwencję, bo albo ta peleryna powiewa na wietrze i jest leciutka, albo jest twarda. Nie wiem, o co tu chodzi. Może to jest magiczna peleryna, jak jakaś ciecz newtonowska. Jak wkładasz palec, to wchodzi normalnie, a jak uderzysz, no to robi się stałe. Może tutaj też to wygląda podobnie. Także Dioran wygląda na to, że zrobił sobie z Gohana worek treningowy. Ja spodziewałem się, że Gohan przeżyje to wszystko. Nie sądzę, żeby tutaj Gustavo sprawił, żeby ta postać została w taki sposób ukatrupiona. No ale mimo wszystko pierwsza część tego rozdziału nie zostawia na Gohanie suchej nitki. Także fani Gohana, zamknijcie oczy. Sprawdźcie, czy nie ma was w kuchni, bo tutaj, chyba że oglądacie ten film w kuchni, to wtedy sorry. Nie mam pomysłu. Dziwne. Byłem pewien, że mój ostatni atak miał wystarczająco dużo siły, żeby rozdzielić tego gościa na dwa, żeby przepołowić tego gościa. Czy straciłem swoją siłę w ostatnim momencie? Ona musi być blisko. Myśli sobie Dioran, który faktycznie powinien tutaj Gohana przeziurawić, ale coś się tutaj dzieje. Kto powinien być blisko? I jaki to ma wpływ na jego moc? Muszę zakończyć to raz na zawsze, myśli sobie Dioran. Nadchodzi, myśli sobie Gohan. Dioran idzie w jego stronę. Czekajcie. Czy może tutaj będzie ta Saruna? Małpiatka jakaś. I może ona uratuje Gohana. Tak? Nie mam wyboru. Muszę zaatakować go całą swoją mocą. Albo ten gość mnie zabije. Następnym swoim ciosem. Gohan jeszcze ostatkami sił składa ręce do Kamehameha, a ten zaczyna biec powolutku. Dosłownie on jeszcze nie biegnie. On idzie szybko, niczym Robert Korzeniowski. Dioran przyspiesza kroku, pędząc w stronę Gohana. Jest już tuż przy nim, a Gohan nie jest w stanie nawet wyprowadzić tego ataku. Jesteś taki słaby, że twoja głowa w mojej ręce jest tak delikatna jak winogrono. Słabeusz taki jak ty nigdy nie powinien najechać niebieskiego świata. Ale on nie najechał, no Yamoshi, ty nie dałeś mu jakiejś przepustki? On powinien mieć na smyczy nawet taki identyfikator jak na jakimś konwencie, napisane Gohan, ja tutaj mogę być, nie wiem, coś w tym stylu. Pojawia się ktoś za plecami, ale to on ma tutaj ogon, ma sajańskie włosy. Nie, to nie jest Yamoshi. Patrzcie, co się dzieje. Jakaś postać tutaj między drzewami odbija się od drzew, wyskakuje, staje za Dioranem i nagle szczypie go w ramię. Dobrze widzę? W ramię go szczypie? Czy w ogon? To chyba ogon tutaj wystaje spod płachty Diorana. O! Nie wiadomo, co się dzieje. Być może tutaj złapali go za ogon. Nie, uszczypnęli go w ogon, a nie złapali. Skacze niczym poparzony kawał 3. Co się z nim stało? Pyta Gohan. Ten się rozgląda, nie wie, kto mu to zrobił. Tam jest jakaś postać potężniejsza niż Dioran, chociaż Dioran zasugerował, że jego moc spada w momencie, w którym ona się niby zbliża. Ona. Kim jest ona?
Co tu się dzieje? Gdzie jesteś, draniu? Przepraszam, do kogo pan mówi, panie małpo? Do mnie. Ta postać pojawia się za plecami Gohana, jakieś zęby, kły. Patrzcie, jak się pojawiła za Gohanem. Nikt nie jest w stanie jej zobaczyć. Co to? A co to? Myślałem, że to będzie jakaś straszna postać, a to jest jakaś małpiatka. Co jest? Jakim cudem ta osoba pojawiła się za mną i złapała mnie w taki sposób, mimo że tego nie zauważyłem? Co to jest za Babson? Kim ty jesteś? Saruna! O! Mam przerąbane, mówi Saruna. Jesteśmy w połowie tego rozdziału, więc tak jak mówiłem, tutaj zrobimy sobie króciutką przerwę. Dalszą część tego rozdziału wrzucę wam niedługo. Piccolo, sorry, dzisiaj się jednak nie było, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało, więc jeśli tak, oczywiście, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Linki do autora, do Gustavo znajdziecie tradycyjnie w opisie, także też odsyłam was do jego social mediów, jeśli chcecie sobie śledzić tę historię na bieżąco. Piotrkowi jeszcze raz dziękuję za to, że podesłał mi ten rozdział. No i cóż, zobaczmy w takim razie niedługo, kim jest Saruna. Wygląda na to, że faktycznie jest ona jakąś małpią postacią. Ten wisior, ta bransoleta, którą ona ma na czole, też jest bardzo charakterystyczna dla Sun Wukonga. Myślę, że ona w ogóle przypomina troszeczkę takiego małpiego króla. Zresztą tutaj w ogóle ten świat jest bardzo małpiasty, nie? Może dlatego Gohan został tam wysłany, bo będziemy tutaj mieli jakieś nawiązania właśnie do małp, lub może też pierwotnej siły Saiyan. Kto wie? Kto wie? Ciekawie się robi. Zobaczmy, jaka tutaj będzie dynamika między tymi postaciami. Kim jest Saruna? Czy Dioran? Zobaczę, że Gohan nie jest żadnym najeźdźcą i gdzie w tym wszystkim jest Yamoshi. Dlaczego on nie poręczył tutaj za Gohana? Tego wszystkiego dowiemy się, mam nadzieję, niedługo. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.